Ładne światło nawet przez to, że jest słońce, to jest takie rozproszone. Z jednej strony jest pylistość, ale też jest jakiś klimat. Trochę wychodzi, że biegamy w tej chwili od knajpki do knajpki, ale jedno, że są święta, po drugie jutro Magda jedzie do Polski, więc póki co odwiedzamy swoje wszystkie ulubione miejsca i robimy taki pożegnalny tour w tym sezonie wiosennym. Idziemy właśnie na plażę, żeby obejrzeć sobie fajerwerki, ale jak widać na metro jest całkiem spora kolejka dzisiaj. Wygląda to trochę jakby cały świat wybierał się na fajerwerki gdzieś do centrum. A my idziemy też na fajerwerki, tylko w inną stronę. Ewidentnie widać, że trwa święto. Takiego tłumu to tutaj nigdy nie widziałem. Nasi znajomi mówią, że w Sylwestra było podobnie. Ale ja jeszcze tego nie widziałem. Normalny dzień ta plaża jest dosyć pusta wieczorami. O, co się dzieje tutaj dzisiaj? Całkiem sporo. A tutaj mamy największe koło widokowe na świecie, które akurat w tej chwili jest zamknięte. Chyba widziałem Korecka. Pokaż jeszcze raz tą młodość. No cześć. Jeszcze chwilę, to jeszcze nie jest tak dobrze. Jest bardzo wcześnie. Ja spałem może chwilę, więc myślę, że z wielkich planów na dziś za dużo nie wyjdzie. No to zostałem sam w mieście. Przyznam wam się, że pomysł na vloga wziął się właśnie trochę z tego, że wiedziałem, że niedługo Magda będzie wyjeżdżać, więc pomyśleliśmy, że może fajnie być spróbować nakręcić coś w taki sposób, żeby była też motywacja do ruszenia się jakkolwiek z domu. Przy tutejszej pogodzie nie jest to takie super łatwe. No to Magda leci.
kilka lat temu mieszkałam w Warszawie, to pracowałam na Paradze Północ. Mieliśmy siedzibę Stowarzyszenia na Brzeskiej. I bardzo lubiłam też na tę dzielnicę przyjeżdżać, żeby zobaczyć jej klimat, posiedzieć w ulubionych kawiarniach. To się uśmiecham na myśl o Operach Absurdu, zjeść w barze ząbkowskim, ale też wchodzić w podwórka i patrzeć, jak one żyją. A jak mówimy o praskich podwórkach, na tym, co zawsze przyciągało moją uwagę w podwórkach na Ząbkowskiej, na Brzeskiej, ale ogólnie na Pradze Północ, były kapliczki z Maryjkami. I historia tych kapliczek sięga przede wszystkim około 1943 roku. Wówczas najwięcej tych kapliczek powstało, ponieważ okupacja i represje dawały się mieszkańcom Warszawy mocno we znaki. I te kapliczki pełniły taką funkcję scalania wspólnoty, budowania poczucia wspólnoty, miały nieść nadzieję, miały dodać otuchy, czasami były też stawiane w podziękowaniu, w sytuacji, kiedy na przykład mieszkańcy danych kamienic przeżyli coś trudnego. Obecnie te kapliczki dalej są zachowywane, co mnie zawsze tak zaciekawia, zadziwia, że one są naprawdę dbane. Można zobaczyć na części z nich i świeże kwiaty, i zapalone znicze, i to, że teren wokół nich jest posprzątany. Coraz więcej też kapliczek znika z mapy Warszawy i to ma związek z rotacją mieszkańców. I bywa tak, że w momencie, kiedy z danej kamienicy wszystkie osoby są relokowane do innych budynków, to już nowi mieszkańcy niekoniecznie przykładają uwagę do tych kapliczek, albo ich się nie odnawia, albo bywają zburzone. Przejechałem się rowerem aż na drugi koniec naszego osiedla, do Trzeciego Jeziorka. Mam tylko wrażenie, że strasznie cicho, ale chyba tak to jest w momencie, gdy z Magdą poznaliśmy się właściwie tuż przed tym, jak rozpoczęły się lockdowny. Więc od kiedy się znamy, nie było chyba dłuższego czasu niż jeden weekend bez siebie. Więc teraz mamy 1,5 miesiąca. I to jest nowe. I do tego trzeba się przyzwyczaić. Jest piąteczek po południu. Weekend się zaczyna. Ja się właśnie wybieram do Orange Pub, takiego miejsca w pobliżu nas z kołaczami albo kurtoszami, zależy jak nazywasz, gdzie mają też dobrą kawę. That's for sure. How are you, Sardina? Not gonna speak to me now? Bawię się właśnie kilkoma różnymi rzeczami, jeśli chodzi o maszynowe tworzenie obrazów. Jedna z aplikacji, które ostatnio znalazłem, to app Wombo Art, która pozwala na stworzenie obrazu z użyciem uczenia maszynowego. Chyba uczenia maszynowego. Nie jestem do końca pewien, co to dokładnie za technologia. Wiem, że pewnie jakieś sieci neuronowe, jakieś modele, tego typu rzeczy, na których się specjalnie nie znam. Więc wpisałem sobie Gdańsk Skyline i kiedyś pewnie coś wyskoczy. Ale zrobiłem sobie to samo w czymś, co się nazywa Night Cafe Studio, no i to jest rezultat, jaki mamy z tego. Pewnie wrzucę to jako obrazek po prostu. Jednocześnie eksperymentuję sobie w wierszu poleceń, robiąc coś bardzo podobnego i póki co rezultat, no
raczej nie zachwyca, jak widać tutaj. Podejrzewam, że jeszcze trochę potrwa, zanim coś fajnego z tego wyjdzie. Według terminala widzę, że będzie przetwarzać pierwszą epokę przez jeszcze 31 godzin, więc trochę to wszystko może potrwać. A eksperymentuję też sobie z czymś, co się nazywa Disco Diffusion. To jest z kolei coś, co jest odpalane w Google Notebook. No więc jak widać, coś się w Disco Diffusion tworzy, ale no nie do końca to póki co odpowiada opisowi, który tutaj podałem. Minęło 35 minut i zaczynamy tu mieć coś, co trochę przypomina campervana. W tle wydaje się być pustynia i zaczynają się pojawiać jakby ślady palmy za campervanem. Tutaj pokażę Wam parę różnych grafik i parę animacji, jak to właściwie powstaje. Mega to fajne, wciągnąłem się. Jest parę takich programów, które są chyba najciekawsze z tej perspektywy. Jeśli ktoś nie ma za bardzo zdolności programistycznych albo nigdy nie robił niczego związanego z programowaniem, są do tego strony internetowe, na których można po prostu wpisać tekst, jaki chce się wygenerować. I wyniki z tego wychodzą całkiem ładne, tylko często te strony są albo ograniczone, albo nie zawsze działają, jakieś tego typu rzeczy się pojawiają jako problemy. A jeśli ktoś już potrafi cokolwiek się pobawić z odpaleniem czegoś w wierszu poleceń, jest na przykład taki program open source'owy, który nazywa się Deep Days. W nim pobawiłem się trochę na moim laptopie, ale efekty były raczej przeciętne, powiedzmy, jeśli chodzi o czas wykonania i o to, jak to wyglądało. Próbowałem zrobić sobie skyline Gdańska, czyli taki jakby widoczek na Gdańsk. No i nie dość, że zajęło to 28 godzin, to jeszcze do tego wyszło nie najlepiej. Zbliża się 22 i zaczyna się robić znośnie pogodowo, więc stwierdziłem, że nie można całego weekendu przesiedzieć w domu i w niedzielę wieczorem wyszedłem sobie jeszcze na spacer po okolicy. Po drodze wiadomo, wygłaszczę wszystkie możliwe koty, ale generalnie zaczyna się tutaj coraz bardziej lato, a lato to oznacza dużo stopni w ciągu dnia, w tej chwili około 37 w ciągu dnia i wieczorami też ponad 30, więc nawet nie ma za bardzo wytchnienia. Najlepsze by było wstawać tak coś koło 6 rano, ale już siebie widzę, jak to robię. Więc to chyba wszystko z tego tygodnia. Mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia za tydzień.